Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. W końcu biorę się za jeden z najczęstszych, najciekawszych, najbardziej wyproszonych tematów, mianowicie wpływ olejów roślinnych i tym samym wielonienasyconych kwasów tłuszczowych na zdrowie. Bo temat nie dość, że jest niesamowicie praktyczny, tak? Ponieważ te oleje są tak naprawdę wszędzie, tym samym no właśnie ich potencjalnie wpływ na nasze zdrowie będzie świadczyć o tym, że będziemy zdrowi albo chorzy. Jest to temat jeden z takich, bym powiedział, najbardziej kontrowersyjnych, ponieważ w zależności od tego, kogo się słucha, kogo się spyta, będzie mieć różne opinie. Widziałem profesorów medycyny, którzy gdzieś tam w studiach telewizyjnych zachwalali oleje słonecznikowe, oleje rzepakowe i tym podobne. Z kolei ja należę do frakcji osób, która uważa, że jest to toksyczne gówno, niesamowicie toksyczne gówno i powinno się trzymać od tych olejów jak najdalej. Tak samo od dużej części wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Na tym będzie polegała seria filmików, które będę nagrywać i to jest pierwszy z nich, gdzie będę tłumaczyć, skąd różnego rodzaju nieporozumienia się biorą, tak? Skąd biorą się opinie, że to jest potencjalnie dobre, mimo że badania krótkoterminowe nie będą w stanie pokazywać całkowitego wpływu tych olejów na zdrowie. Będziemy więc sobie kluczyć między naprawdę takimi bardzo podstawowymi czasami faktami biochemicznymi, ponieważ, no właśnie, mnóstwo z tych rzeczy to jest naprawdę absolutnie podstawowa biochemia znana od dekad. Też dojdziemy sobie do takich, bym powiedział, zdecydowanie bardziej złożonych zagadnień, tak jak mówiłem, naprawdę całego mnóstwa odcieni szarości, które będą tłumaczyć, dlaczego nawet przy konsumpcji niektóre osoby będą się miały ok, a niektóre osoby będą miały absolutnie przechlapane. Mam nadzieję, że do tej pory odcinek się podoba, ale trzeba podziękować tam, gdzie podziękowania należy dać, to znaczy czas dla sponsora tego odcinku, którym jest Mięsna Paczka Nieustannie. Jeśli nie kojarzysz, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie hodowla odbywa się tak, jak Bozia przykazała, to znaczy w naturalnym tempie. Nie ma żadnych boosterów wzrostu, nie ma antybiotyków na żadnym etapie hodowli. Tym samym dostajemy gwarancję, że mięso jest najwyższej możliwej jakości. I Mięsna Paczka działa w bardzo, bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, to jest punkt pierwszy, wybieramy jedną z takich gotowych, skompromitowanych już uprzednio paczek, a jeśli nam nie pasuje albo mamy jakieś swoje wymagające kubeczki smakowe, które grają swoim rytmem, można wybrać produkty do swojej paczki, czyli samodzielnie ją skompletować. Punkt drugi, wybieramy, gdzie paczka ma zostać dostarczona, a i punkt trzeci, wysłuchujemy, kiedy przyjdzie kurier właśnie z naszą paczuchą i cieszymy się świeżym mięskiem. Paczka jest zawsze świetnie zabezpieczona, tam jest warstwa izolacyjna, wszystko jest z kolei zmrożone suchym lodem, prosto po uboju mięso jest zmrażane, więc ta, jeszcze raz, jakość jest najwyższa możliwa. Można sobie łatwo przełożyć takie mięsko do zamrażarki i wyjmować wtedy, kiedy akurat jest czas coś dobrego ugotować. I dla osób, które jeszcze nie zamawiały z Mięsną Paczką, z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Dzięki jeszcze raz Mięsnej Paczce nieustannie za sponsorowanie tego odcinka i lecimy dalej. Sama historia używania różnego rodzaju olejów roślinnych jest bardzo ciekawa, ponieważ ona ma tak naprawdę ze sobą stulecia różnego rodzaju historii, ale nawet takich, bym powiedział, śmiesznych, jak na przykład używanie oleju lnianego jako podstawa do różnego rodzaju farb między innymi, czy używanie oleju rzepakowego jako lubrykanty do maszyn przemysłowych. Co też nie powinno jakoś tam dziwić czy szokować każdej osobie, której gdzieś tam drzwiczki skrzypiały w domu. Pewnie zdarzyło się czy to masłem posmarować, czy właśnie olejem, żeby przestały skrzypieć, no bo są to bardzo dobre lubrykanty. Jeśli chodzi o ogólny przekaz taki, który bym powiedział leciał odgórnie, moim zdaniem to była absolutnie taka odgórna robota od różnego rodzaju instytucji. Często to był taki twór marketingowy, że przekonywano nas właśnie, że masło jest B, margaryna jest absolutnie fantastyczna, tak? Oleje roślinne to jest najlepsze, co można jeść, a te wszystkie tłuszcze nasycone to dadzą ci raka i dadzą ci zawał serca i tym podobne. Od niedawna, oczywiście to jest też, bym powiedział, zasługa wielu, no właśnie, popularyzatorów nauki, jak między innymi mój kanał, nie wiem, Bracia Rodzeń i tak dalej, czy oczywiście cała tona amerykańskich różnego rodzaju kanałów, które pokazują, że no może nie jest to aż taki cudowny produkt, czy nie są to tak cudowne produkty, jak może się wydawać. Nawet jak robiłem sobie taki research do tego odcinka, zastanawiałem się, czy my tak naprawdę na naszym polskim podwórku mamy jakiekolwiek negatywne artykuły o olejach roślinnych. Szczerze mówiąc, długo nie musiałem szukać. Okazuje się, że na Onecie, co było dla mnie dosyć mocno szokujące, był na przykład artykuł, że
jakiś popularny olej używany przez Polaków często do smażenia okazuje się toksyczny i mowa tutaj wrzucę nagłówek o oleju słonecznikowym. I też swoją drogą badania, które chyba już na ten moment mają 10 lat, ale dopiero właśnie w tym roku jakaś dziennikarka Onetu napisała na ten temat artykuł. Jak ta potencjalna toksyczność zaczyna się przebijać do bym powiedział, bardziej mainstreamowej świadomości, a z drugiej strony nawet jeśli chodzi o osoby, które, tak jak mówiłem, siedzą w tym temacie, bardzo często zauważyłem, mamy powoływanie się choćby na tą metaanalizę tutaj, która pokazuje wpływ kwasu linolowego, jednego z tych wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 i wpływ właśnie tego kwasu linolowego na stany zapalne, tak? Ponieważ bardzo często argument używany przez osoby, które są przeciwne wielonie nasyconym kwasom tłuszczowym, szczególnie właśnie w postaci olejów roślinnych, jest to, że będzie powodować to stany zapalne. Ta metaanaliza, nawet badań randomizowanych, pokazuje, że ten kwas linolowy generalnie nie wpływa za bardzo na markery stanów zapalnych. Ewentualnie rzeczywiście w dużych ilościach coś tam się zaczyna zmieniać, ale nie ma tragedii. Czyli nawet tutaj zaczynamy, tak jak mówiłem, wystarczy trochę zacząć googlować, trochę zacząć czytać, żeby mieć już dosyć mocny mętlik w głowie. Dopóki nie zacznie się człowiek zagłębiać w różnego rodzaju niuanse, ciężko będzie to wyjaśnić. Natomiast zacznijmy od tego, no właśnie od tej mrocznej strony, tak? Czyli z jakimi negatywnymi rzeczami wiąże się nadmierne spożycie, między innymi właśnie kwasów omega-6. Znowu, bohaterem tutaj zawsze są przede wszystkim różnego rodzaju oleje roślinne, słonecznikowy, rzepakowy i tym podobne. Zanim przejdziemy sobie stricte do mechanizmów, zaczniemy, jak to zazwyczaj lubię zaczynać, od badań obserwacyjnych, od badań epidemiologicznych. Badania epidemiologiczne są badaniami korelacyjnymi, one pokazują potencjalną korelację, powiązania między dwoma zmiennymi, czy jakimś tam na przykład zmienną obserwowaną, a konkretną chorobą i wpływu tej zmiennej na tą chorobę, natomiast absolutnie nie pokazują przyczynowości. Natomiast właśnie jeśli chodzi o badania obserwacyjne, to spożywanie nadmiernej ilości tych wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie kwasów omega-6, zostało powiązane z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, z podwyższonym ryzykiem występowania stanów zapalnych i samo to, warto podkreślić, stany zapalne będą wpływać na praktycznie wszystko w organizmie, tak? Ponieważ stany zapalne potrafią same z siebie wywołać choćby uszkodzenia DNA. Z czasem, jeśli te uszkodzenia są wystarczająco duże, będzie oczywiście dochodziło do choćby procesu kancerogenezy. Ale no właśnie, jeśli mówimy już o tych uszkodzeniach na tle stanów zapalnych, uszkodzeniach oksydacyjnych, nie możemy zapomnieć o miażdżycy. Więc mamy całe mnóstwo badań pokazujących przede wszystkim na modelach zwierzęcych, że takie kwasy będą w stanie doprowadzać do miażdżycy. Mamy fajne badania pokazujące wpływ m.in. sprawczy, jak to się mówi, potencjalnie właśnie spożycia takich wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych na występowanie stwardnienia rozsianego. Mamy fajne badania pokazujące mocną korelację między spożyciem tych kwasów a występowaniem chronicznego zapalenia trzustki. I to są takie, bym powiedział, najważniejsze rzeczy. Natomiast samo to, jak podkreśliłem, że mamy potencjalnie to powiązanie ze stanami zapalnymi i uszkodzeniem oksydacyjnym, to oznacza mniej więcej tyle, że gwarantuję Wam, wystarczy chwilę pogrzebać i znajdziemy korelację z praktycznie dowolną chorobą. Nawet były bardzo fajne badania, natomiast je będę chciał w ogóle omówić osobno, które pokazują zwiększone spożycie tych kwasów omega-6 jako jeden z czynników sprawczych powstawania autyzmu. Ponieważ większość osób, która ogląda ten kanał, oczywiście podejrzewam, że ma już jakąś taką sporą świadomość, jeśli chodzi o te różnego rodzaju zjawiska medyczne i rzeczywiście, jeśli chodzi o występowanie autyzmu, jest ono niesamowite. Ja tylko powiem, bo pewnie i tak padnie pytanie, nie jestem fanem tej teorii, że tylko i wyłącznie obciążenie metalami ciężkimi będzie za to odpowiadać, czy jest to główny czynnik sprawczy. Uważam, że jest to jeden z czynników sprawczych, natomiast ilość potencjalnie innych zmiennych, które będą wpływać na powstawanie czy występowanie autyzmu z taką częstotliwością, jaką występuje w tych czasach, to jest naprawdę, mamy taki wielotematowy czy wieloczynnikowe rozwiązanie, że tak powiem, ale do tego sobie dojdziemy. Natomiast jeszcze raz właśnie są takie fajne badania pokazujące negatywny czy potencjalnie
przyczynowy wpływ spożycia kwasów omega-6 na powstawanie m.in. autyzmu. I zanim przejdziemy dalej, trzeba oczywiście zrobić krótkie podsumowanie, co sprawia, że dany tłuszcz jest danym tłuszczem. Wiadomo, że mamy tłuszcze nasycone, mamy tłuszcze mononienasycone, czyli po prostu jednonienasycone i tłuszcze wielonienasycone, czyli tak zwane PUFAS. I tłuszcze nasycone są nasycone, ponieważ one będą cechowały się tym, że mają wiązania pojedyncze między atomami węgla. I każde takie wiązanie pojedyncze będzie wysycone atomem wodoru. Więc generalnie nie mamy żadnych podwójnych wiązań między atomami węgla i mamy maksymalne wysycenie atomami wodoru. Właśnie to sprawia, że tłuszcze te są po prostu najstabilniejsze ze wszystkich. I oczywiście one będą też ze względu na strukturę, która sprawia, że te cząsteczki do siebie dosyć mocno przylegają, będą miały formę w miarę stałą nawet w temperaturze pokojowej. I to oczywiście może być masło, to może być smalec i tym podobne klasyki. Jeśli chodzi o tłuszcze mononienasycone, to w takich kwasach tłuszczowych będziemy mieć do czynienia najczęściej z jednym wiązaniem podwójnym. Liczba tych atomów wodoru będzie mniejsza niż w przypadku tłuszczów nasyconych. I na końcu mamy tłuszcze wielonienasycone i tam będziemy mieć oczywiście w zależności od kwasu tłuszczowego, który będziemy sobie omawiać, 2 lub więcej wiązań podwójnych między atomami węgla. Jednocześnie mamy absolutnie najmniejszą ilość atomów wodoru ze wszystkich tych tłuszczów. Jak sobie będziemy dalej pokazywać, to sprawia, że te tłuszcze wielonienasycone są po prostu najmniej stabilne oksydacyjnie, czyli tlenowo ze wszystkich możliwych tłuszczów. Wiadomo już, jaka jest natura różnego rodzaju tłuszczów, a teraz przejdziemy sobie właśnie do mówienia, na czym konkretnie będzie polegać peroksydacja lipidów, tak? Lipidy to jest oczywiście, jeśli chodzi o chemię, osobna grupa cząsteczek, do których po prostu będą należeć tłuszcze i warto podkreślić, tłuszcze to nie są dokładnie lipidy, tłuszcze należą do tej całej grupy lipidów, natomiast w praktyce oczywiście będzie się używało tych nazw zamiennie. I peroksydacja lipidów to będzie po prostu tlenowy rozkład struktury lipidów, czyli po prostu tlenowy rozkład tłuszczów. Jak to będzie przebiegało? Dowiemy się właśnie dlaczego też, jeśli chodzi o takie absolutne podstawy biochemii, dlaczego wielonienasycone kwasy tłuszczowe są tak niesamowicie niestabilne. Cała ta historia, cała ta peroksydacja lipidów będzie zaczynała się od jakiegoś wolnego rodnika, najczęściej jest to rodnik hydroksylowy. Ten rodnik hydroksylowy zaczyna, kiedy styka się z tym wielonienasyconym kwasem tłuszczowym, zaczyna kraść wodór. Jak sobie mówiliśmy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe mają to do siebie, że są to tłuszcze o absolutnie najmniejszej ilości wodoru. Wodór jest absolutnie jednym z takich kluczowych elementów właśnie utrzymywania antyoksydacyjnej też w ciele struktury różnego rodzaju cząsteczek. Kiedy mamy do czynienia z tym wolnym rodnikiem, czyli rodnikiem hydroksylowym i on zaczyna kraść te atomy wodoru, to będzie to, można sobie wyobrazić, że to jest tak jakbyśmy mieli jakiś domek i zaczynamy wysuwać cegły, ponieważ wielonienasycone kwasy tłuszczowe są domkiem, który w ogóle nie ma specjalnie dużo cegieł, to wyciąganie tych cegieł, tych atomów wodoru będzie sprawiało, że bardzo szybko ten domek potencjalnie zaczyna się zawalać i będzie stwarzać zagrożenie. I na tym właśnie będzie polegał absolutnie podstawowy mechanizm toksyczności wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Natomiast wracając jeszcze raz, już po tej analogii, mamy jakiś wolny rodnik, na przykład rodnik hydroksylowy, on wyciąga te atomy wodoru z wielonienasyconego kwasu tłuszczowego i tak powstaje rodnik lipidowy. Ten rodnik lipidowy zaczyna reagować z tlenem. Po reakcji z tlenem on zaczyna się przekształcać w rodnik nadtlenkowo-lipidowy. Ten rodnik nadtlenkowo-lipidowy zaczyna znowu wybierać wodór z tego wielonienasyconego kwasu tłuszczowego i efektem końcowym będzie powstawanie nadtlenków lipidu. I to jest, no właśnie, taki bym powiedział, absolutnie podstawowy produkt utleniania tej peroksydacji pierwszego rzutu. Reakcja peroksydacji jest reakcją łańcuchową, to znaczy, tak jak widzieliśmy, zaczynamy gdzieś tam od wolnego rodnika, tego rodnika hydroksylowego, potem będziemy mieć rodniki nadtlenkowo-lipidowe, które znowu zaczynają wybierać te atomy wodoru. I generalnie ta reakcja będzie trwała, aż w pewnym momencie na przykład antyoksydanty, na przykład w naszym ciele, albo antyoksydanty obecne choćby w jakimś produkcie, takim jak właśnie olej, nie ustabilizują tej całej reakcji i wtedy oczywiście nie będą powstawać już te produkty utleniania szkodliwe, tylko takie produkty stabilne.
bo też oczywiście większość tych produktów utleniania pierwszego rzutu, ona jest niesamowicie również niestabilna i tym samym, bym powiedział, taka agresywna dla organizmu. Jeśli już wiemy, jak będzie wyglądać ta peroksydacja lipidów, to będzie też dużo łatwiej zrozumieć, dlaczego na przykład mononienasycone kwasy tłuszczowe i szczególnie nasycone kwasy tłuszczowe są takie stabilne. One mają po prostu więcej atomów wodoru. Dużo ciężej jest po prostu, że tak powiem, rozpracować tą strukturę takich kwasów tłuszczowych. Bo jeszcze raz, jeśli korzystamy z tej mojej analogii tego domku z cegieł, to po prostu najwięcej tych cegieł ma właśnie, czy mają nasycone kwasy tłuszczowe. I dużo ciężej jest po prostu zachwiać tą całą strukturą, wyciągając te atomy wodoru. Że mam nadzieję, że ta przynajmniej analogia zostanie w głowie, natomiast też po prostu z tego, co mówiłem, że właśnie te wielonie nasycone kwasy tłuszczowe są po prostu najmniej stabilne właśnie z powodu tej najmniejszej ilości atomów wodoru. Przede wszystkim oczywiście. Trzeba mocno podkreślić, kwasy nasycone będą również ulegać peroksydacji. Po prostu jeszcze raz, ta peroksydacja następuje dużo wolniej. Ciężko o jakąś taką mocną reakcję łańcuchową, taką jaka ma miejsce najczęściej w przypadku wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych. I również trzeba jeszcze podkreślić, że jakby te produkty utleniania, które będą powstawać w wyniku peroksydacji kwasów nasyconych, są dużo mniej agresywne, że tak powiem kolokwialnie, dużo mniej szkodliwe niż po prostu produkty utleniania wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych. Co ciekawe, większość w ogóle tych rozmów dotyczących niestabilności wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych kręci się tak naprawdę wokół właśnie reakcji peroksydacji lipidów. Natomiast warto podkreślić, że to jest tylko jeden z dwóch głównych mechanizmów niestabilności, ponieważ drugim jest hydroliza, która nie będzie omawiana w tym odcinku. Natomiast warto wiedzieć, że nawet po prostu ta cała rozległa wiedza, te wszystkie informacje, które dzisiaj przekazuję a propos tego, no właśnie, co tam toksycznego się wytwarza podczas tych peroksydacji lipidów, to są tylko rzeczy wytwarzane podczas peroksydacji, nie podczas hydrolizy, która będzie przebiegać równolegle, która również będzie miała jakby swoją całą pulę wesołych produktów, które będzie wytwarzać. Całość można sobie podsumować takim ładnym wykresik. On właśnie będzie pokazywać, że podczas tego procesu peroksydacji wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych będzie mieć te produkty utleniania, pierwszego rzutu wstępne produkty utleniania i potem będzie mieć produkty wtórne utleniania. Uważam, że te produkty wtórne, one są tak naprawdę absolutnie najciekawsze. Czemu? Bo one są po prostu najbardziej toksyczne. Właśnie dopiero one zaczynają pokazywać taką pełną toksyczność tych wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych, olejów roślinnych, szczególnie właśnie w momencie, kiedy dojdzie do tej peroksydacji. A kiedy do niej dojdzie, oczywiście zaraz sobie też omówimy. Jakie kategorie znajdziemy tych toksycznych produktów wtórnych utleniania czy peroksydacji? Będziemy mieć tutaj do czynienia z alkanami, etan, pentan, heksan, na pewno nazwy znane absolutnej większości z Was. Będziemy mieć alkeny, czyli tam będziemy mieć etylen, chyba z takich najbardziej znamienitych przypadków. Będziemy mieć dwa ciała ketanowe, między innymi aceton, ale absolutnie najciekawsze jest to, że będziemy mieć tam aldehydy i hydroksyaldehydy. I czemu to jest takie ważne? Znaczna część aldehydów to są po prostu silnie toksyczne środki. Wiele z nich jest po prostu mocnymi kancerogenami. Ja generalnie nie bardzo zapamiętuję, jak czytam różnego rodzaju prace, imiona i nazwiska naukowców, chyba że ktoś naprawdę non-stop mi się powtarza. I rzeczywiście taki jest przypadek, jeśli chodzi o profesora Grodwelda, to jest profesor biochemii z jakiegoś uniwersytetu gdzieś tam w Holandii. Natomiast tyle jego prac już widziałem właśnie dotyczących peroksydacji lipidów, że po prostu gdzieś mi utknął w głowie. I tutaj wrzucę na ekran jego cytat z takiego, to był chyba artykuł poglądowy właśnie na temat peroksydacji lipidów, który napisał ze swoimi kolegami. I tam bardzo ładnie podkreślił, że ludzie są przyzwyczajeni, czy już nauczeni, że tłuszcze trans są rzeczywiście szkodliwe i one będą wpływać na między innymi na wywołanie miażdżycy. Jeszcze raz podkreślę, same tłuszcze trans są tłuszczami wielonie nasyconymi. Natomiast on tam ładnie w tym artykule mówi, najbardziej przerażające jest to, że aldehydy są dużo bardziej szkodliwe, a o nich nie mówi nikt. I absolutnie się zgadzam. Oczywiście, jak zawsze znajdziemy jakieś wyjątki, natomiast bardzo mało osób mówi o toksyczności aldehydów. Pierwsze, przede wszystkim, czy naczelne źródło aldehydów, które będziemy spożywać w naszych dietach, czy przynajmniej większość osób, bym powiedział, nieświadomych dietetycznie, to jest spożywanie wielonie nasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie właśnie w postaci różnego rodzaju olejów
roślinnych. Przyjrzyjmy się pokrótce właśnie, jakie tam będziemy mieć różnego rodzaju paskudne, te wtórne produkty utleniania powstające podczas peroksydacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Jeśli chodzi o te pierwotne, wstępne produkty utleniania, to będą oczywiście nadtlenki, o których sobie mówiliśmy, właśnie opisujące ogólnie krok po kroku proces peroksydacji. Nadtlenki mają to do siebie, że one są bardzo niestabilne i będą bardzo szybko, ze względu na swoją niestabilność, przekształcać się właśnie w te wtórne produkty utleniania. Możemy zacząć od akrylamidu. Akrylamid ma działanie prozapalne, będzie więc zwiększać ilość stanów zapalnych w organizmie, zwiększy również znacząco stres oksydacyjny, co, tak jak mówiłem, ma to do siebie, że będzie wpływać negatywnie praktycznie na dowolny układ w organizmie. Jest mocno powiązany z niepłodnością, szczególnie u samic, jest kancerogenem typu 2A, potrafi doprowadzić do uszkodzenia DNA, znacząco wzmacnia proces tumorogenezy, jest mutagenny, co jeszcze ma negatywny wpływ na układ nerwowy, osłabia siłę mięśni, zwiększa brak czucia, po prostu cudo, innymi słowy. I nawet były takie fajne badania, które testowały, ile akrylamidu będzie produkowanych w procesie obróbki produktów żywnościowych w momencie, w którym będziemy używać tłuszczy wielonienasyconych, czyli na przykład takie olejów versus tłuszcze nasycone jak choćby smalec. Samo to porównanie będzie dosyć brutalne, bo przykładowo obróbka produktu czy żywności przy pomocy smalcu przy zwiększonej temperaturze produkowała mniej więcej 7 razy mniej akrylamidu niż w przypadku właśnie obróbki przy pomocy oleju sojowego. Wrzucam tutaj nazwę tego badania na ekran, jeśli ktoś chciałby poczytać tego różnego rodzaju porównania, ale ponownie tłuszcze nasycone produkowały dużo mniej akrylamidu. Następna w kolejce jest akroleina. Znowu działanie prozapalne znacząco zwiększa obciążenie czy stres oksydacyjny. Sama akroleina jest mocno powiązana z występowaniem właśnie miażdżycy i obciążaniem czy ogólnie chorobami układu sercowo-naczyniowego, jest w stanie uszkadzać różnego rodzaju struktury białkowe w organizmie, jak i DNA. Znowu pokazywano, że jest w stanie wzmacniać m.in. proces tumorogenezy, czyli powstawania guzów nowotworowych. Jeśli chodzi o coś, co odróżnia na przykład od akroleiny, od akrylamidu, będzie to, że często będzie przekształcać się w związki lotne i w ten sposób wdychając można sobie podrażnić dosyć mocno drogi oddechowe, będzie powodować tam m.in. stany zapalne. Zatem co omawiałem w tym filmiku, jak gotowanie w kuchni i wdychanie przede wszystkim różnego rodzaju produktów peroksydacji, które będą również lecieć w powietrze, że tak powiem, jak wdychanie tego będzie powodować potencjalnie czy przyczyniać się do powstawania raka płuc, szczególnie u kobiet. Wygląda na to, że kobiety są potencjalnie tym kłopotem dużo bardziej obciążone. I na koniec 2 takie absolutnie klasyczne aldehydy. Nie będę mawiać więcej, bo też nie chcę nikogo zanudzić po prostu aż taką szczegółowością. Malondialdehyd, czyli MDA, to jest absolutny klasyk. Prawdopodobnie najlepiej przebadany aldehyd ze wszystkich oraz 4-HNE, czyli to jest 4-hydroksy-trans-2-nonenal. Ten aldehyd będzie powstawać właśnie podczas peroksydacji kwasów omega-6. Są aldehydy, które będą powstawać również na przykład w procesie peroksydacji kwasów omega-3 i co ciekawe, one nie są takie toksyczne jak właśnie te produkty takie jak 4-HNE peroksydacji kwasów omega-6. No znowu to jest jeden z wielu tutaj potencjalnych wątków. Jeśli chodzi o 4-HNE i malondialdehyd, one mają działanie, znowu będą mieć działanie prozapalne, będą mieć działanie cytotoksyczne, są toksyczne dla komórek, bo będą między innymi wprowadzać zmiany w membrany komórkowe i tym samym powodować uszkodzenie komórek. Żeby podać przykład po prostu jak ważne są te membrany komórkowe, jedna z nich nazywa się kardiolipina i to jest taka membrana, która będzie bezpośrednio powiązana z mitochondriami, jeśli ona ulega uszkodzeniu, jeśli ona ulega w jakiś sposób, są tam interferencje, jakaś degradacja, wtedy mitochondria przestają efektywnie produkować energię. Jeśli przestają efektywnie produkować energię, to naprawdę pojawia się absolutnie całe mnóstwo dysfunkcji w organizmie w zależności od innych czynników środowiskowych, predyspozycji genetycznych i tak dalej. Ponownie, jeśli chodzi o 4-HNE i malondialdehyd, będziemy mieć potencjalnie efekt uszkodzenia protein, czy jakichś struktur białkowych, uszkodzenia DNA. Są to aldehydy, które są neurotoksyczne, więc toksyczne dla układu nerwowego. Można jeszcze długo wymieniać, ale generalnie ustalmy jedno, absolutnie paskudne są te różne odcienie i smaki aldehydów. One, jeszcze raz
będą powstawać właśnie podczas peroksydacji biernie nasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie kwasów omega-6, takich jak choćby kwas linolowy. Wytłumaczyliśmy już, jakie toksyczne produkty będą powstawać w procesie peroksydacji biernie nasyconych kwasów tłuszczowych, ale z praktycznego punktu widzenia powiedzieć, że coś tam złego powstaje, to jest jedno, ale dużo ważniejsze jest, żeby zrozumieć, kiedy dochodzi do peroksydacji, tak? Lista tak naprawdę jest bardzo krótka i bardzo niepokojąca, jak się jej przyjrzymy, bo mamy 3 główne elementy na tej liście. Pierwszym elementem jest dostęp do światła, ekspozycja na światło. Światło słoneczne, ale nie tylko, będzie już bardzo fajnym katalizatorem tego procesu peroksydacji. I teraz można puścić wodze wyobraźni. Kiedy wchodzimy do marketu, ile tych olejów roślinnych jest zapakowany w absolutnie przeźroczyste butelki. Olbrzymia część, prawda? Absolutna większość, bym powiedział. I teraz znowu można puścić wodze wyobraźni, zamknąć oczy i pomyśleć, jaka jest szansa, że te oleje nie są utlenione już w momencie kupna? Odpowiedź jest, szansa jest bardzo mała. To jest, szczerze mówiąc, z mojego punktu widzenia, to jest jakby ktoś po prostu otworzył ten olej, nacharał do środka, odłożył i po prostu człowiek potem to chwyta. W zasadzie, o tak, jej, mam swój cudowny olej słonecznikowy i rzepakowy, oliwa południa, czy jakkolwiek tak tego się nie opisywało. I jeszcze to jest inna sprawa, jak ludzie to często przechowują w domach, tak? Gdzieś tam przy oknie, na blacie, gdzie po prostu światło jest, czy ekspozycja takiego produktu na światło jest praktycznie nieustanna. Drugim takim katalizatorem jest dostęp do tlenu. I oczywiście ten dostęp do tlenu jest praktycznie od samego początku, bo on będzie już występować nawet w procesie wytwarzania samego tego oleju. Natomiast nawet później otwieramy, zamykamy, tlen jest w środku potem, otwieramy, zamykamy. Im więcej zużywamy tego produktu, tym więcej tlenu będzie po prostu dalej w butelce po ponownym zamknięciu. Punkt trzeci to jest temperatura. Oczywiście temperatura, bym powiedział, będzie jednym z takich najważniejszych czynników, ale też z praktycznego punktu widzenia temperatura to jest kropka nad i w momencie, w którym smażymy. W momencie, w którym smażymy, nikt nie ma jakichś, czy większość osób przynajmniej nie ma jakichś mrocznych kuchni, nie pali w jakiejś ciemni do wywoływania filmów, tylko jest często dostęp do okna, więc mamy i światło, i oczywiście, że mamy kontakt z tlenem i mamy ekspozycję na wysoką temperaturę. Innymi słowy, mamy fantastycznego komposta, żeby stworzyć maksymalną peroksydację biernie nasyconych kwasów tłuszczowych i generalnie kipiel, w której będzie tyle tych produktów i pierwotnych, i wtórnych peroksydacji lipidów, że generalnie strach tak naprawdę jest się tego dotknąć. No bo jeśli popatrzymy właśnie na temperatury, które będą powstawać w procesach obróbki cieplnej, głównie właśnie różnego rodzaju smażenie, choćby na patelni, to jest w zależności oczywiście od różnego rodzaju czynników, jakiś przedział 170 do 250 stopni, gdzie już większość badań będzie pokazywać, że przy tym procesie 180 stopni ta peroksydacja jest zmaksymalizowana. Oczywiście też używamy zdrowego rozsądku. Im dłuższa obróbka termiczna, tym oczywiście więcej tych produktów toksycznych będzie powstawać. Oczywiście trzeba jeszcze powiedzieć, że jest wielu optymistów, którzy uważają, że generalnie można spotkać jeszcze jakieś produkty, które będą nieutlenione, tak? Które już po prostu w momencie kupna nie będą podlegały peroksydacji. Jest to bardzo rzadkość, bym powiedział. Najczęściej do czynienia z takimi produktami można mieć, kiedy mówimy o jakichś małych manufakturkach, które gdzieś tam wyciskają po prostu oleje. Wtedy bym powiedział tak, jeszcze jest jakaś szansa. Oczywiście często te manufaktury wyróżniają się też olbrzymią dbałością i świadomością tego, jak łatwo te oleje się utleniają. Słyszałem o manufakturkach, które na przykład olej lniany oczywiście dostarczają w ciemnej butelce, żeby była zmniejszona ekspozycja na światło, ale również są przechowywane w warunkach chłodniczych, bo oczywiście im niższa temperatura, tym mniejsze tempo potencjalne peroksydacji, więc od początku już po wyprodukowaniu są przechowywane w warunkach chłodniczych i również w warunkach chłodniczych są dostarczane do domu klienta. Także wtedy my możemy sobie chwycić taką buteleczkę takiego oleju i wpakować choćby do lodówki, żeby absolutnie minimalizować szansę, że produkt będzie taki utleniony. W większości przypadków, szczególnie jeśli chodzi o te produkty masowego rażenia, masowo produkowane, nie ma praktycznie żadnych szans. I teraz, czemu nie ma żadnych szans? Jeśli ktoś jeszcze z Was nie czytał o tym, jak wytwarzane są takie oleje, to ten proces rafinowania olejów ma to do siebie, że obejmuje całe mnóstwo kroków. Ja nie będę ich opisywać, a to jest między innymi deodoryzacja, czyli pozbywanie się tego przykrego zapachu tych olejów, wybielanie itd. itp.
I całe mnóstwo tych kroków ma to do siebie, że uwaga, oleje te będą podgrzewane nawet do 100 parudziesięciu stopni. Bardziej pocieszenie jest takie, że na krótszy czas niż dłuższy, ale będą podgrzewane jednocześnie. I to nie jeden raz, nie dwa, tylko wielokrotnie podczas całego procesu. W momencie kupna możemy mieć pewność, że sam olej był poddawany obróbce termicznej. Ale potem dochodzą kolejne różnego rodzaju czynniki. To jest kolejna rzecz. W jakich warunkach te oleje są transportowane? To ktoś wierzy, że te różnego rodzaju masowo produkowane oleje są w warunkach chłodniczych transportowane. Nawet w momencie produkcji, ale potem dostarczenia nawet do marketów, to jest generalnie przebywa na różnego rodzaju paletach. Często przebywa po prostu w różnego rodzaju gorących magazynach, gdzie jest już nawet właśnie te 30 stopni i to już wystarczy. Taka długotrwała ekspozycja na podwyższoną temperaturę, żeby się utleniały. I oczywiście, i to będzie temat osobnego odcinka, utlenianie w ciele. Te kwasy tłuszczowe, czy ogólnie kwasy tłuszczowe mają to do siebie, że one po spożyciu będą wbudowywane w nasze ciało. Tak? Będą częścią adipocytów, będą częścią membran komórkowych. Jeśli wiemy, że w jonie nasycone kwasy tłuszczowe są bardzo niestabilne, to co będzie się działo, jeśli zwiększymy znacząco ich udział w diecie, tak jak zrobiliśmy to w ciągu ostatnich parudziesięciu lat? No właśnie, nasze ciało ma temperaturę 36,6 średnio. I czy to jest temperatura wystarczająca, żeby dokonywać peroksydacji takich kwasów w jonie nasyconych, które są wbudowane w membrany komórkowe? Tak, to jest właśnie olbrzymi, ale również olbrzymie ciekawy temat, który będę omawiać osobno. Natomiast z tego podsumowania tego wątku warto pamiętać, nie ma praktycznie żadnych szans, żeby te produkty nie były utlenione już w momencie, w którym my dostaniemy. Jedyne, co potem się dzieje, to jest no właśnie, dalsza peroksydacja, szczególnie przy obróbce cieplnej. Jeśli darujemy sobie tą obróbkę, oszczędzimy sobie wielu tych produktów toksycznych, jak najbardziej. Tak? Owszem, światło zrobi swoje, tlen zrobi swoje, ale wciąż nie będzie tak, jak w momencie, w którym zaczniemy po prostu ten syf podgrzewać. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Tak jak mówiłem, jest to pierwszy odcinek z serii. Te następne odcinki będą ukazywać się zdecydowanie w najbliższym czasie, żeby przynajmniej umożliwić większości osób takie w miarę mocne łączenie różnego rodzaju kropek. Więc jeszcze raz podkreślam, to jest część pierwsza, całe mnóstwo na pewno pytań, które znajdą odpowiedź w następnych odcinkach, ale oczywiście jeśli masz jakieś pytania, polecam, czy obserwacje różnego rodzaju, polecam wszystko to wrzucić do komentarzy, zawsze bardzo, bardzo ciekawie się to czyta i bardzo fajne też dyskusje często z tego wynikają. Tradycyjnie polecam swoje flagowe kursy, czyli Vocabulary Labs, jak samodzielnie nauczyć się języka obcego od A do Z, żeby przestać wydawać pieniądze na różnego rodzaju aplikacje, podręczniki, szkoły językowe, korepetytorów non-stop itd. itp. Kurs jest w pełni uniwersalny, to znaczy można go użyć do nauki dowolnego języka. Kurs Experts Incubator, czyli tak zwana kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak tworzyć swój plan nauki do dowolnego projektu, jak zapamiętywać, jak tworzyć rozumienie, jak wdrażać informacje w praktykę, tworzyć pętlę informacji zwrotnej, po to, żeby być ponownie w pełni samodzielnym, jeśli chodzi o naukę, żeby przestać zapominać wszystko to, co czytamy, co zdarza się niestety w większości. Idealny kurs, jeśli chodzi o licealistów, tak, ktoś chce dobrze napisać maturę, studentów, żeby właśnie świetnie te studia szły, ale też osób, które chcą się przekwalifikować, które już mają dobrą pracę i chcą po prostu rozszerzyć swoje kompetencje, zdając różnego rodzaju egzaminy, czy robiąc certyfikacje. W pełni ten kurs przyda się wszystkim takim osobom, a nawet takim, które po prostu chcą mniej zapominać, choćby czytając czy oglądając filmiki na YouTube. Oraz kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe oraz walczyć z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, jak choćby uporczywy łupież. 3 piosenki rockowe jak zawsze w pierwszym komentarzu pod filmikiem i podejrzewam, że również pod tymi piosenkami będzie spis literatury, ponieważ jest tego tak dużo, że nie zmieści się do opisu filmiku. Z kolei w opisie filmiku jest link do mojego newslettera, jak się go kliknie, wyskoczy okienko i można sobie wprowadzić adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły właśnie z dziedziny nauki, języków obcych, produktywności, poprawy pamięci, kreatywności i czasami analizy badań naukowych. I na koniec, jeśli wszystkie te informacje, które podałem w tym filmiku Cię ciekawią i chciałbyś się ich nauczyć, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych, w bardzo wygodny sposób na naukę. I opcja ta dostępna jest dla patronów kanału.
Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Właśnie za te 40 zł można sobie ściągnąć fiszki do tego filmiku oraz ponad 100, chyba już 100 parunastu poprzednich filmików, ponieważ aż tyle się tego zebrało. Również dla patronów kanału dostępne jest forum, gdzie można mi zadawać pytania oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu opisuję najciekawsze badanie, które gdzieś mi tam wpadło w łapy. Zawsze badanie z moim komentarzem i często też odniesieniami do innych badań. Dzięki serdecznie jeszcze raz za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.